Mnie to boli generalnie. Jestem analog fetysz. Ojeju, to mnie strasznie obraża. Fetysz negatywny czy pozytywny, nie? Jak ludzie rozumieją fetysz. Wiesz, do czego dążę teraz? Dążysz do tego, żeby się ujednolicić z tymi wszystkimi stuningowanymi wokalistkami. My tak chcemy być w tym ideale, więc używamy AI na 100%. Analog fetysz kontra digital truth. Wszystkie tezy przedstawione w tym odcinku zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Prowadzący nie mieli do nich dostępu przed rozpoczęciem nagrania. Ich odpowiedzi stanowią bezpośrednią reakcję na przedstawione tezy. Analog nie jest bardziej prawdziwy, jest po prostu wolniejszy. Czy analog jest wolniejszy? W ogóle to jest ciekawa teza AI i ja mam takie od razu dwa spojrzenia na ten Zacznijmy od temat. tego, że jesteś analog fetysz. Podoba mi się to określenie na maksa w ogóle. Tak. Zgadzam się, jestem analog fetysz. I teraz fetysz negatywny czy pozytywny, nie? Jak ludzie rozumieją fetysz. Jestem fanatykiem analogu i to jest jedna rzecz. Druga, digital truth. Gdzie zaszliśmy we współczesnym świecie, czyli dla AI prawda jest w cyfrze. Natomiast prawda nie jest w cyfrze. My jesteśmy realnie analogowi. To, że się słyszymy, to my popychamy powietrze zaczyna drgać, jedna cząstka przekazuje drugiej i dlatego ty słyszysz mój głos. I w zależności jak ja wydobywam z siebie głos, taką ty barwę słyszysz przez to, że cząsteczki powietrza są pchane. To jest zapisywane na przykład taśmie analogowej. I to jest fala, to jest taka sinusoida. Jeżeli tą falę przełożymy do cyfry, na komputer, żeby nagrać, taki jak stoi tu za mną, to już powstają takie schodki, ponieważ mamy jakiś zakres cyfr, które opisują rzeczywistość. Dla AI i dla współczesnego świata cyfrowego cyfra jest prawdą, a analog jest fetyszem. Natomiast my jesteśmy analogowi. Czyli my jesteśmy prawdą, a cyfra jest próbą oddania tej rzeczywistości. I jesteśmy wolniejsi, dlatego że jak to znowu mój brat mi powiedział, w 2027 roku następna sztuczna inteligencja będzie pochodziła już od sztucznej inteligencji, bo my nie jesteśmy w stanie nadążyć jako nasze mózgi, nasze komputery nad prędkością, którą myśli już po prostu komputer. Ilość danych, którą on jest w stanie my nie jesteśmy w stanie w krótkim czasie przetworzyć. Dlaczego muchę nie jesteśmy w stanie tak łatwo zabić? Bo mucha szybciej widzi i myśli nasze... Dla niej czas inaczej płynie. To jest w ogóle fascynujące, że dla każdego organizmu na świecie czas inaczej płynie. I dla niego analog też jest inaczej wolniejszy? płynie. Nie. Analog jest bardziej plastyczny. No już muzycznie tak, natomiast jest wolniejszy, tutaj się trzeba zgodzić, dlatego że my jako ludzie jesteśmy dużo wolniejsi jednak niż dane cyfrowe. Ale też to tempo, w którym my żyjemy dzisiaj, a w którym żyliśmy jeszcze 2 lata temu, 3 lata temu, a już nie mówiąc o tym 10 lat temu, jest kompletnie inny, więc my też przyspieszamy, tylko jednak człowiek ma swoje jednak określone możliwości i my ich nie przyspieszymy już, bo widzimy, co się dzieje ze zdrowiem psychicznym ludzi dookoła. To jest wszystko przez to, że wszystko jest szybciej, a on, jak widać, uważa, że to jest okej. Analog to dziś tylko mit marketingowy. Ojeju, to mnie strasznie obraża, bo w takim razie cała muzyka, którą my kochamy, analogowa, na której się wychowaliśmy, to co, ona jest do bani, ona jest gorsza? To nie jest mit marketingowy. I to potwierdzą wszyscy, którzy pracują w warunkach, gdzie stoją dobre graty analogowe. Nawet dzisiaj słuchaliśmy płyty, którą bardzo lubimy, na której są użyte arpeggiatory. Ja nie jestem fanem arpeggiatorów i w ogóle tych wszystkich takich brzmień, które są generowane w ten sposób. Synty są super, natomiast nie arpeggiator. Ale nagle jak ten arpeggiator wpuścisz do lampy, do analogowego klocka, to on umie pięknie brzmieć, ponieważ jednak coś się nagle dzieje. Tak,
zgadzam się z tobą. Natomiast ja bym chciał jeszcze wrócić do tego analog fetish, digital truth. Ani jedno, ani drugie nie jest prawdą dla mnie, bo zanegowaliśmy tę digital truth, a tak naprawdę ja bardzo lubię ten świat cyfrowy, jako świat, w którym można wykreować inne rzeczy niż w świecie analogowym. Czyli mogę korzystać z AI-a, pisząc odręcznie książkę w zeszycie. Mogę używać mega starych urządzeń. Ja na przykład mam urządzenia, które są 2 razy starsze ode mnie i korzystamy z nich na równi z tymi nowymi cyfrowymi, nie? I ta różnica, właśnie arpeggiatory. Jeżeli będę chciał zrobić pewną emocję, użyję cyfrowego arpeggiatora, natomiast ja ich nie lubię. Ten analogowe coś powoduje, że ten arpeggiator jest strawny dla mnie. Natomiast analog to też jest to, co powiedziałeś kiedyś, pamiętam mocno, że to jest pewnego rodzaju przypadkowość. To jest niedoskonałość. No, to jest ludzkie, ale niedoskonałość brud, jest ludzka. Wszyscy tak hołubią brzmienie taśmy analogowej, natomiast to, co ludzie lubią, to jest zniekształcenie taśmy analogowej, nie? Czyli pewna niedoskonałość. I co jest fascynujące we wszystkich urządzeniach analogowych, to nie to, że one grają same. To, że człowiek słyszy te zniekształcenia i zaczyna kreować muzykę pod zniekształcenie analogu. I niedoskonałość jest elementem najważniejszym w pewnym momencie procesu twórczego. Czyli nie jest chwytem marketingowym i też nie jest lekiem na wszystko. Ten analog nie gra sam. Czasami ta cyfra jest dużo lepsza i dopiero to, że ty zaczynasz kreować pod te niedoskonałości, tworzy sztukę. Tak, jakby też tak naprawdę stymuluje to analogowe brzmienie. Gdy podłączę analogowe kostki pod swój głos, to ja śpiewam automatycznie pod to, co słyszę. Ja nie byłabym w stanie wymyśleć tej muzyki bez tego, co w tym momencie słyszę. Oczywiście można powiedzieć, że mogę mieć równie dobrze zapięte cyfrowe pluginy, ale... Albo możesz zaśpiewać i przetworzyć AI-em. Oczywiście, I mu kazać to absolutnie przetworzyć. tak, absolutnie tak. Ale chyba to też jest Natomiast o tym, że nie masz jest tej to... kreacji, nie słysząc. Nie w tym momencie, ona jest jakby później. Natomiast chyba taka kwintesencja jest taka, że żyjemy w najcudowniejszym okresie tak naprawdę też dla muzyki, dlatego że możemy te wszystkie różne podejścia mieszać i wtedy jest ta hybryda. I ta hybryda jest absolutnie fascynująca, bo to, co dzisiaj możemy zrobić, to naprawdę nie jest to, co mogliśmy zrobić jeszcze 10 lat temu. Cyfra boli bardziej, bo nie wybacza braku intencji. Cyfra boli bardziej. No, to jest... Tu znowuż AI powiedział to, co powiedział na początku. Digital truth. On cały czas twierdzi, że on ma rację. Czyli to, co jest zapisane w cyfrze, to, co jest zapisane w algorytmie, to jest prawda. Niekoniecznie, czy to będzie prawda, czy nie będzie prawda, dla niego to jest prawda, bo to jest zapisane. No bo on też po prostu żyje w zero-jedynkowym świecie, tak? To jest jego sposób pojmowania i rozumienia świata. Ale wiesz co, jak usłyszałam te słowa najpierw, to też miałam takie wrażenie, że wiesz, większość artystów nie ma tej szansy dostać nie wiem, całego dnia w analogowym studiu, wiesz, jakby nie ma winyla swojego, nie zakosztowało tej możliwości, więc ta cyfra to jest też tak naprawdę jedyna referencja, którą oni znają, bo wrócę do swojego instrumentu, czyli do wokalu. Ja szukam innego brzmienia, innego mikrofonu, tak? Natomiast ta cyfra, dlaczego boli? No bo nagle słyszysz siebie wręcz w plastikowym wydaniu, bo podążasz za algorytmem, więc dążysz do tego, żeby się ujednolicić z tymi wszystkimi stuningowanymi wokalistkami. I mnie to boli generalnie, jak słyszę, że ktoś tak już unifikuje swój głos ze wszystkim innym, że ja już nie jestem w stanie poznać tego głosu. To jest jedno. Drugie oblicze dla mnie to, że każdy chce być w tym algorytmie. Chce się dobrze sprzedać, nie? Więc robi według schematu, ale ten schemat narzuca to, że ma być na przykład równo, czysto. Więc korzystamy z narzędzi AI-owych wyrównujących, czyszczących. Tak, ale też I na nagle... 100%, rozumiesz, a nie 5%.
Tak, na przykład. i nagle ten ból tej cyfrowej prawdy i tej plastikowości, że nagle słyszysz siebie, bo przyzwyczajasz, odbiorcy są przyzwyczajeni do tego, że wszystko jest tak wyprodukowane, gdzie nie ma ani krzty emocji, wszystko jest perfekcyjne, kontrast jest na maksa na każdym zdjęciu, wszystko jest żyleta i ty nagle, będąc w tym świecie, czyli nagrałeś siebie, Perfekcyjnie. słyszysz siebie, jak daleko jesteś od tej niedoskonałości. To jest problem na przykład młodzieży. Dlaczego się mówi, że młodzież nie powinna mieć smartfonów? Znaczy, mówię dzieci. Bo oni uczą się porównywać do TikToka, a nie do życia, nie? Że coś się dzieje w 30 sekund, bo tak jest na TikToku. A prawdziwa I nagle, muzyka ma te niepoprawności. Artysta, który się nagra w cyfrze, słyszy, jak daleko on jest od tego ideału. I to jest Ojej, przerażające, ale masz rację, przerażające. to jest to samo, co ze zdjęciami dzieciaki robią, no. To jest okropnie bolesne. I co możemy wtedy zrobić? My tak chcemy być w tym ideale, więc używamy AI na 100%. Używamy autotunów, używamy równania, używamy tego, że AI stworzy nam idealną harmonię, idealną kompozycję, idealny aranż tej piosenki już z gotowych rzeczy, dorobi nam tą resztę, żeby zrobić z tego tak samo zunifikowane według algorytmu. No i wszystko wtedy staje- analog jest fetyszem. No i wtedy, jest fetyszem, ale pokazuje prawdę, nie? A my nie chcemy siebie widzieć takich prawdziwych. I dla mnie K-pop jest takim przykładem, gdzie właśnie bardzo mocno widzimy to. Z jednej strony fascynujący gatunek, a z drugiej strony tak przerysowany, że niedościgniony.